Та що? Дуже втомлений. У мене ніколи в житті такого не було. Zniesienia takie konkretne. Nie jest łatwo. Coś takiego. Jak pocisnąłem, to takie skurcze mnie złapały. Ну, це було дуже важко. Tego się nie da tutaj przekazać. Muy zajebados. Muy grande. Mucho grande. Zaraz bachnie pokojący, jak idziemy spać. Se. No, jesteśmy przygotowani do drogi już. Zjedliśmy sobie śniadanko w pobliskiej knajpce, bardzo dobrą kanapeczkę z tuńczykiem i z kawką. Teraz już jesteśmy zebrani, nie wiem jak Sława to rozrobił, ale jego rzeczy to jest o tyle, a moich jest o tyle. Więc 2 razy więcej mam rzeczy, a on ma wszystko. Stało się taka nieprzyjemność, że zostawiłem w kieszonce mikrofon DJI i wyprał się mikrofon. Teraz się przejedziemy troszeczkę po centrum, tak żeby zobaczyć atmosferę, no i dalej w trasę. Drugiego dnia wjechaliśmy do Pampalony. To pierwsze większe miasto na trasie Camino Francés. Większość pieszych pielgrzymów dociera tu trzeciego dnia. My po bardzo wymagającym pierwszym etapie byliśmy już wieczorem dnia pierwszego. Pokonaliśmy ponad 1800 metrów przewyższeń. Nie byliśmy na to przygotowani. Nie jesteśmy sportowcami. Byliśmy zmęczeni, więc przez miasto przejechaliśmy tylko raz na rowerach, bez postoju, bez kawy. I to był błąd. Pampalona to nie tylko przystanek na Camino, to miasto z piękną historią, charakterem i energią. Miasto liczy dziś około 200 000 mieszkańców i jest stolicą wspólnoty autonomicznej Nawarra. Jego początki sięgają czasów rzymskich, około 75 roku przed naszą erą. Przez wieki miasto rosło na skrzyżowaniu szlaków handlowych i pielgrzymkowych. W średniowieczu pełniło funkcję ważnego ośrodka Królestwa Nawarry. Dziś Pampalona to nowoczesne, ale wciąż bardzo tradycyjne miasto, w którym średniowieczne mury i katedry sąsiadują z uniwersytetami i nowoczesną infrastrukturą. Z rowerowego punktu widzenia Pampalona jest dobrze przejezdna. Drogi są szerokie, ruch umiarkowany, wiele ulic ma ścieżki rowerowe lub pasy wydzielone dla rowerzystów. Miasto najbardziej kojarzy się z festiwalem San Fermín. Co roku w lipcu tysiące ludzi z całego świata przyjeżdżają tu, by wziąć udział w Encierro, biegu z bykami ulicami Starego Miasta. Dla wielu ludzi to szaleństwo, dla innych tradycja i duchowa próba. W centrum miasta znajduje się pomnik biegu z bykami, Monumento El Encierro. To realistyczna rzeźba z brązu przedstawiająca tłum biegnących mężczyzn i grupę byków w pełnym galopie. To jedna z najbardziej charakterystycznych rzeźb miasta. Pampalona przyciągała też artystów. Najsłynniejszym z nich był Ernest Hemingway, który spędzał tu dużo czasu w latach 20. XX wieku. To właśnie tutaj napisał Słońce też wschodzi, powieść, która rozsławiła San Fermín na cały świat. Do dziś w mieście są bary, które noszą jego imię,
a w wielu miejscach znajdziesz jego cytaty, zdjęcia i wspomnienia. My zrobiliśmy krótką pętlę przez centrum i ruszyliśmy dalej, ale wiem, że do tego miasta wrócę. Chcę zobaczyć je inaczej. Nie tylko z siodełka roweru, ale z perspektywy piechura. Chcę wejść do katedry Santa Maria, usiąść na placu z kawą, zagubić się w bocznych uliczkach Starego Miasta. Bo Camino to nie tylko przemieszczanie się. Czasem trzeba się zatrzymać i dać sobie chwilę. Ale o tym dowiedziałem się w dalszej drodze Camino. A Pampalona na tę chwilę zatrzymania się i refleksji na pewno zasługuje. Teraz jedziemy ścieżką rowerową, która też jest oznaczona jako szlak Santiago. Fajne miasto, miasto budzi się do życia. Lubię patrzeć, jak właśnie te miasta budzą się do życia. Wszędzie jakiś taki ruch, wszędzie ciężarówki przywożą towar, sprzedawcy myją sklepiki, wejścia do sklepików, chodniki. No jak ja mogłem takie coś nie nagrać? Siedzieliśmy tu sobie właśnie na krawędzi asfaltu w cieniu. No i wypiliśmy sobie po piwku. Około 250 metrów już uphilla zrobiliśmy. Jeszcze nas czeka w sumie 900. To jeszcze nas trochę czeka, ale dajemy radę. Nie chcę się spieszyć. Cały czas jakaś żeby cały czas gonić za jakimś celem. Może właśnie to jest to, żeby abstrahować się od tego wszystkiego. Bo dzisiaj to trasa to głównie po drogach. Wzgórze Alto del Perdón. Zaledwie kilkanaście kilometrów od Pampalony. Dla jednych trudny podjazd na rowerze, dla innych symboliczny moment drogi. To właśnie tutaj znajduje się słynny pomnik pielgrzymów. Ciąg metalowych sylwetek na wiecznym grzbiecie wzgórza. Rowerzyści, piechurzy, jeźdźcy, wszyscy skierowani na zachód w stronę Santiago. Dojechaliśmy do symbolicznego pomnika wszystkich pielgrzymów. Według legendy właśnie tu pielgrzymi mogli otrzymać przebaczenie grzechów w zamian za modlitwę i trud wędrówki. Stąd nazwa wzgórze przebaczenia. Mówi się też, że w czasach rekonkwisty grasowali tu zbójnicy i rycerze wygnańcy. Niektórzy z nich, jak głosi opowieść, klękali przed pielgrzymami, prosząc o przebaczenie i o błogosławieństwo. Być może to tylko legenda, ale od wieków to wzgórze było czymś więcej niż tylko geograficzną przeszkodą. Dotarliśmy do tego najbardziej znanego miejsca, do symbolu Camino. Tak to wygląda. Widać przepięknie całą okolicę. Wieje przyjemny wiatr. Czuje się doniosłość tego miejsca. Czuje się klimat. Potem zaczęliśmy zjeżdżać i przemykać przez małe, piękne miejscowości. Uterga, Muruzabal, Obanos, Puente la Reina. W każdej z nich Camino żyje. Nie jako atrakcja, ale jako codzienność. Szlakiem Camino co roku przechodzi około 500 000 ludzi. Na całej trasie rozmieszczone są źródełka z pitną wodą. Nie ma w ogóle problemu z tym, żeby napełnić sobie bidon
Niektóre to zwykłe kraniki przy albergie lub kościele, inne kamienne studnie z herbem lokalnej gminy. Generalnie te poidełka są rozstawione w taki sposób, że dokładnie wtedy, kiedy ci się kończy woda, znajdujesz następne źródełko. O, gastronomia na Camino to jest w ogóle oddzielny temat. Prawie we wszystkich restauracjach jest menu del Pellegrino. I to jest porządna porcja węglowodanów i białka. Oczywiście do każdego obiadu obowiązkowo buteleczkę wina. Camino to nie tylko droga, to mapa historii Europy. Od średniowiecza pielgrzymowali tędy królowie, rycerze, papieże i zwykli ludzie. Każde miasteczko ma swoją opowieść. Każdy most to ślad pokoleń, które szły przed tobą. I każda kropla wody, którą wypijasz na szlaku, przypomina, że ta droga nie należy tylko do ciebie. To wspólna historia tysięcy, dziesiątek i setek tysięcy ludzi, rozciągnięta w czasie. W drodze nie tylko chodzi o to, aby się przemieszczać. Chodzi o to, żeby się czasami zatrzymać, o napicie się zimnej wody, spojrzenie na krajobraz, zapamiętanie tej chwili. Najbardziej mnie zatrzymał Obanos, mała miejscowość z legendą większą niż ona sama. Mówi się, że tutaj właśnie zatrzymała się królewna Felicja, córka księcia Akwitanii. Wyruszyła na Camino jako pielgrzymka pokutna, ale nigdy nie dotarła do Obanos. Zakochała się w prostocie życia, w codzienności, w modlitwie i w ciszy. Gdy brat Felicji, Wilhelm, przyjechał po nią i próbował ją zabrać z powrotem do pałacu, odmówiła. W gniewie i w wstydzie zabił ją i dopiero wtedy zrozumiał, co zrobił. Porzucił wszystko. Poszedł Camino jako pokutnik, a po powrocie do Obanos zamieszkał tam jako pustelnik. Dziś mówi się, że duch Felicji wciąż czuwa nad pielgrzymami i że kto idzie z sercem, ten ją spotka, choćby tylko we śnie. Цікаве, скільки їй років в цьому мостику. Осталось так греет свое. Jest great. 17 stopni. To się nazywa In the Middle of the Nowhere. A tutaj sobie kupiłem w końcu sobie kupiłem symbol prawdziwego pielgrzyma i w takim bardzo klimatycznym sklepiku. To był mostek taki. Teraz idziemy na piwko.
wybieramy jakieś miejsce do spania. No ChatGPT jak zwykle jest nieoceniony. Podesłał nam parę fajnych tematów, wybraliśmy jeden, który teraz sprawdzimy. Chcemy w takim, no, prawdziwym albergie spróbować. Wybraliśmy jakiś taki najfajniej wyglądający na zdjęciach. Ryza. O, dzisiaj było znowu, dzisiaj była walka. Walka dlatego, bo było 900 metrów wzniesienia. Nie było to łatwiejsze niż poprzedni dzień. Łatwiejszy był, tak? Lżejszy ten dzień był, tak? Sława. Lżejszy ten dzień dzisiejszy był niż wczoraj, tak? No właśnie polskie znanie. No kurwa, no to przecież jest zrozumiałe. No każdy Ukrainiec zna polski język. Każdy Ukrainiec Nie, zna... nie, No to zrozumiałeś. I wiesz co, mam ochotę, wieczorem możemy tu przyjść na paeję. Mam ochotę na paeję tego. No i mamy teraz prawdziwy vibe Camino. Jesteśmy w albergie Municipal za 9 euro. To jest chyba największy plus tego albergie. A tak to właśnie to tak wygląda. Takie trochę jak w takim więzieniu. No ale to tak wygląda. Teraz idziemy coś kupić do sklepiku. No, uczucia takie mieszane mamy. Lepiej zawsze, jak się ma własny pokój, trochę więcej prywatności. Ale też czegoś takiego trzeba spróbować. Zobaczymy. Może jest jakaś tam, może jest w tym jakiś vibe. Dla ludzi, którzy idą tam 2 miesiące, to oczywiście, że to jest ważne, ile co kosztuje i oni się zatrzymują w tych municypalnych albergach. Tienes calor, lo dejamos en el... Zakwaterowaliśmy się w albergue Municipal. To było nasze pierwsze doświadczenie z takim tanim miejskim albergiem. Czuliśmy się tam jak u siebie w domu. Wszyscy, którzy tam byli, mieli wspólny cel. Camino. I Camino nas wszystkich tam zaprowadziło. A my sobie też zrobimy właśnie małą ucztę hamonczykiem. No i serkiem. Serek mamy taki precortado. Mamy piweczko. No i co? Jemy i spać?